Z oglądaniem seriali ja mam jeden wielki problem. Otóż obejrzenie jednego sezonu zajmuje ogromną ilość czasu, no w porównaniu oczywiście z filmem, ale kiedy Squid Game drugi sezon wyszedł, stwierdziłem, że obejrzę od razu, bo pierwszy sezon chyba obejrzałem jakieś pół roku po premierze. Byłem bardzo zniesmaczony swoją decyzją, że dopiero pół roku czekałem, więc teraz stwierdziłem, ok, obejrzę od razu. Rzeczywiście tak to będzie zrobione. Akcja, mam oczywiście ciekawostki z IMDb, akcja sezonu drugiego rozgrywa się 3 lata po zakończeniu pierwszego sezonu. Więc rzeczywiście troszeczkę to mija. Zresztą w pierwszym sezonie Gi-hun wspomina, że jego urodziny są 31 października i jak najbardziej ten właśnie serial rozpoczyna się 31 października, a przynajmniej jeden z początkowych odcinków. I zastanawiam się, jak oni do tego podejdą, ponieważ w założeniu pierwszy sezon był tak naprawdę tylko i wyłącznie jedynym. Nie miałby żadnego drugiego sezonu, trzeciego i tak dalej. Zresztą twórca serialu, kiedy napisał już sezon, przez 10 lat chodził po różnego rodzaju studiach. Nikt nie był zainteresowany, w ogóle nie byli, ale to było pomyślane jako jedyny sezon, dziękuję bardzo. No ale ogromny sukces na Netflixie sprawił, że trzeba było nakręcić dwójkę i zastanawiałem się, czy po prostu będzie odgrzewany kotlet na zasadzie więcej, mocniej. Teraz będą bardziej wymyślne wszelkiego rodzaju gry, zabawy, będzie dużo więcej osób brało udział i tak dalej, i tak dalej. Ale podoba mi się, w którym kierunku podążyli, ponieważ fabularnie mamy dużo większą różnorodność. Z wielu powodów. Oczywiście jedynka, no my się dopiero uczyliśmy tego wszystkiego, tak? Teraz już wiemy, że taka jest zasadność, tak to ma wyglądać i w ogóle. I tak samo do tego podchodzi, mi się wydaje, główny bohater, który w tym momencie ja wiem, jak to będzie. Gra będzie taka, będziemy robić to i tamto. No i to się do pewnego stopnia rzeczywiście zgadza, ale twórcy stwierdzili, to my was zaskoczymy. Nie dostaniecie tego samego, co już dostaliście w jedynce, tylko dostaniecie troszeczkę więcej. I powiedzmy, parafrazując słowa mojej ulubionej posłanki Renatki Beger, zmienimy wszystko o 360 stopni i pójdziemy w innym kierunku. Nie, rzeczywiście twórcy stwierdzili, będzie teraz inaczej, będzie to rzeczywiście wyglądało ciekawie, będzie dużo bardziej zabawnie i tak jest. Bo muszę przyznać, że nasz główny bohater, on w tym momencie, tak, jest trauma po tym wszystkim, co on przeszedł, jest rzeczywiście nie za dobrze i chce znaleźć twórców, że tak powiem, tejże gry, no i chce to wszystko przerwać. I kiedy rzeczywiście te gry już się rozpoczynają, kiedy rzeczywiście te gry już trwają, jest dużo zaskoczeń, bo mamy, tak samo jak w jedynce, w tym sezonie mamy dużo barwnych bohaterów, ale tutaj jest całkowicie inne podejście do tematu, gdyż stwierdzono chyba, że no to skoro w jedynce wszyscy byli zastraszeni, musieli to robić tak i tak, tutaj pokażemy tą butę, pokażemy te nowe pokolenie osób, które muszą zrobić to czy tamto, wiesz, czy ja dostanę mój telefon, gdzie jest mój telefon, potrzebuję telefonu, muszę sprawdzić jak tam moje bitcoiny, jak one się miewają, a ja muszę zrobić sobie tutaj, muszę zrobić selfiaczkę i muszę wrzucić na Instagrama i tak dalej, więc ten cały świat, to powiedzmy wszystko, co nas teraz otacza, oczywiście z ogromnym przymrużeniem oka, jest pokazane i to mi się rzeczywiście bardzo podoba, że nie stwierdzili, mamy takich samych ludzi, nie, to rzeczywiście widać, że są osoby, które kalkulują, no to jeżeli ja zagram w pierwszej grze, to dostanę tyle, w drugiej tyle, no to ja mam długów tyle i tyle, no to mogę rzeczywiście się skończyć i mogę uciec, więc nie chcę tutaj siedzieć bardzo długo, chcę tylko i tak dalej, każdy ma jakąś swoją agendę, każdy ma swoje rzeczy, które chce wyciągnąć i mamy bardzo wielu różnorakich bohaterów, a tak na dobrą sprawę okazuje się później, że oni się łączą, oni się znają, to jest jedno grono, bo na przykład ten zna tego i tamtą, tamta jest byłą żoną tego i w ogóle rzeczywiście bardzo fajne są te korelacje, te powiązania i trzeba przyznać, że twórcy bardzo dobrze odrobili zadanie i wygląda to bardzo ciekawie, interesująco, intrygująco. Mamy oczywiście gry, ale są inne, jest większa różnorodność. My, a przynajmniej ja, nie wiem akurat w jakim kraju ty oglądasz, ale ja tych gier nie znam, nie wychowałem się nigdy, nawet nie byłem nigdy w Korei, więc ciężko mi się na ten temat wypowiadać, ale gry są inne, gry są różnorakie, różnorodne, domyślam się, że właśnie są popularne, to tak wiesz, jakbyśmy robili w Polsce i byłoby pewnie, chociaż teraz dzieciaki nie skaczą w gumę, nie grają w klasy, czy nie bawią się w podchody albo kryjówki,
No ale powiedzmy, umówmy się, że takie powiedzmy gry by były. No i oczywiście są one widowiskowe, są one rzeczywiście bardzo eksplozywne, żeby dodać w ogóle. Jedna z nich jest bardzo ciekawa. Sześcionogi pięciobój, no niech tak to, że to nazwać można. Główny aktor z serialu, czyli Lee Jung-jae, albo G, ujawnił, że zdjęcia do gry, do tej właśnie gry, to jest taki maraton, kiedy oni są, cała piątka jest spięta nogami. Zdjęcia do tej sceny trwały aż 2 tygodnie. Tak naprawdę scena w filmie trwa może pół godziny, więc wiesz, jaki to jest wysiłek. Ponieważ po każdym podejściu na arenie gry wzbijała się znaczna ilość kurzu. Nie tylko musieli czekać, aż opadnie, aby uzyskać wyraźne ujęcia do filmowania, ale obecność wszystkich na planie, gdy wzbijał się kurz, oznaczała, że wielu z nich źle się poczuło. Twórca serialu i Hwang Dong-hyuk wspominał, że wszyscy natychmiast zaczęli kaszleć, gdy krzyknął cięcie, łącznie z nim samym. Mimo to był dumny z ukończonej sekwencji. Jest ona rzeczywiście bardzo widowiskowa, jest bardzo ciekawa i no to jest oczywiście siłą tego filmu. Bohaterowie są ciekawi, intrygujący, no mówiłem wcześniej, jest różnorodność. Jest kilka, jak to mawia kabaret neonówka, oczywistych oczywistości, ale one zaskakują. Mimo wszystko, że wiemy od A do Z, co się wydarzy, no to jest jak najbardziej. To jest, wiesz, jakbyś oglądał film na zasadzie tak zwany prequel, tak? Wiesz, co się wydarzyło, powiedzmy, w kontynuacji. Tutaj wiesz, dokąd to zmierza, ale mimo to twórcy potrafią cię zaskoczyć. Potrafią rzeczywiście pójść w kierunku, w którym mógłbyś się nie spodziewać. Leje się, no bo oczywiście tak, skoro do wielu osób jest celowane, no to musi rzeczywiście lać się mnóstwo syropu kukurydzianego z czerwonym barwnikiem. Tego rzeczywiście jest bardzo tutaj dużo. Natomiast jestem bardzo, jestem bardzo zniesmaczony chyba. Tak to byłoby chyba najlepsze słowo. Zakończeniem tego serialu. Ponieważ zakończenie jest takie, no wiadomo, 3. sezon będzie już niedługo, bo bodajże w ciągu pół roku ma się pojawić na Netflixie. Także to będzie według twórców ostatni, bo też wiadomo, że David Fincher, czyli twórca m.in. Fight Club i rzeczywiście 7 kilku innych zacnych filmów, robi amerykańską wersję. I 3. sezon ma być ostatnim. No, czy tak będzie, to się okaże, bo rzeczywiście twórcy stwierdzili, że przecież Squid Game 1 miało być pierwszym i ostatnim, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale zakończenie mnie zniesmaczyło, ponieważ ja jestem przyzwyczajony do tego, że kiedy już oglądam serial, no to powiedzmy, to jeden sezon to jest, powiedzmy, jakieś tam zamknięcie, tak? To jest rzeczywiście, dostajemy historię od pierwszego do ostatniego odcinka i się zamyka. Ostatnim najlepszym przykładem chyba tego byłby Reacher z Amazona, gdzie tam rzeczywiście te historie dzieją się od pierwszego do ostatniego odcinka i jest koniec, dziękuję bardzo i nie ma więcej. A tutaj to jest tak, jakbyśmy, no modno ostatnimi czasy w Hollywood, kiedy powiedzmy filmy się rozwarstwia na 2-3 produkcje i tak to rzeczywiście wygląda. Tak się już zaczęło od Killa Billa, a potem oczywiście Harry Potter, kilka rzeczywiście innych Hunger Games i tak dalej, tego rzeczywiście jest coraz więcej. I to mi się bardzo nie podobało. Jak już mówiłem wcześniej, ja to chcę, żeby wszystko było zakończone. Ale jest to zakończone w taki sposób, że no niby teoretycznie to, co się dzieje, jest zakończone, tylko mamy od razu postawioną bramę floriańską do 3. sezonu i jak popatrzysz dokładnie, to wydarzenia, które miały miejsce, prawie wszystkie rzeczywiście, bo można powiedzieć, wydarzenia, które mają miejsce w świecie tych gier, się zakończyły. No ale jeszcze mamy drugiego bohatera, który jest no rzeczywiście policjantem, próbuje znaleźć tę wyspę, gdzie on tam był postrzelony, gdzie rzeczywiście te gry się odbywają. A nie jest to łatwe, no bo wiadomo, że tam w Korei tych wysepek jest mnóstwo. Na niektórych oczywiście jeszcze z czasów wojen znajdują się różnego rodzaju wybuchowe, dosłownie pułapki, więc też nie jest ciekawie. I tutaj może być inaczej. On ma oczywiście swoje inne cele, on ma rzeczywiście inne swoje wytyczne, ponieważ chce zrobić to dlatego, ale no, jest to wielotorowo. Tu się nie zakończyło, to co się dzieje w środku i jak najbardziej jest zakończone, jest pełen ładunek, że tak powiem, emocji i tak, pewnie, jak najbardziej. Ten sezon muszę również Tobie polecić.
Nie jest on tak dobry jak pierwszy, ale chociażby z tego względu, że teraz już wiemy, jak to się je, wiemy dokładnie, jak to ma wyglądać, znamy zasady, a przynajmniej nam się wydaje, że do pewnego momentu znamy zasady i tutaj jest dobrze. No na pewno wielką mocą jest różnorodność bohaterów, wiesz? To jak na przykład zobaczyłem tego rapera, hip-hopowca, jak zwał, tak zwał, no to stwierdziłem, że to jest straszny bakłażan. W ogóle aktor, który się wciela w rolę tego faceta, dopiero wrócił w pewien sposób do świata żywych mediów, bo przez kilka lat został gdzieś tam, powiedzmy, usunięty w cień przez swoje wybryki z różnego rodzaju używkami. No i on idealnie się wpasowuje w tęże rolę, ale postacie, które się pojawiają, to co oni robią, albo to czego nie robią, to bardzo często jest rzeczywiście ważniejsze. Naprawdę sprawia, że ten sezon bardzo fajnie się ogląda. Jeżeli nie widziałeś, to trzeba obejrzeć. Czy potrzebna jest znajomość pierwszego sezonu? Wydaje mi się, że nie, bo to jest wszystko wyjaśnione, aczkolwiek no na pewno dużo łatwiej będzie ci obejrzeć ten sezon, bo tutaj się okaże, że o proszę bardzo, to w tym momencie się stało, a czemu? Ponieważ ja to wiem, a skąd ty to wiesz? To jest wyjaśnione, czemu, gdzie, jak i tak dalej, tak dalej. Więc rzeczywiście trzeba polecić, tak samo jak trzeba udostępnić tę recenzję na swoich mediach społecznościowych, zrób to, niesie, niech algorytm nas poleci. I czy to oznacza, że Squid Game 2, właściwie teraz i Squid Game 3, bo akurat premiera już za kilka miesięcy, więc bardzo, bardzo szybko, będzie się równało Game Over, dziękuję bardzo i to już jest koniec. No, świat pokazał, że tak jak mówiłem wcześniej, Amerykanie robią własną wersję. Nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało za czas jakiś, że dostaniemy film, że ktoś stwierdzi, ok, robimy film pełnometrażowy tylko i wyłącznie, aczkolwiek mi się wydaje, że to nie miejsce przy okazji tego formatu na film, ale jeżeli amerykańska wersja się dosyć fajnie sprzeda, no to nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że Netflix powie, no dobra, no to skoro amerykańska się sprzedała, no to robimy drugi, trzeci sezon, czwarty, no to gdzie oni mogą mieć Ameryka? No mogą to równie dobrze wrzucić w Los Angeles, ale tak samo mogą to wrzucić gdzieś tam w jakiś, wiesz, południe Ameryki, Louisiana, na jakimś pierdziszewie, gdzie tam się rzeczywiście takie rzeczy mogą dać. Pewnie, że tak, Amerykanie mają pomysłów mnóstwo, ale jak najbardziej więcej Netflixowych produkcji znajdziesz na tej liście. Proszę bardzo, obejrzyj, bo zdecydowanie warto.